Dzień dobry, nazywam się Olga Drenda i chciałabym opowiedzieć o zdjęciu Mikołaja Długosza z cyklu Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać. Jest to zdjęcia, dlatego że Mikołaj Długosz posługuje się w swoich pracach często materiałami znalezionymi, czyli są to zdjęcia albo amatorskie, anonimowe, albo czysto użytkowe. W tym przypadku to są pocztówki z lat 70. Tyle tylko, że ukazane w nowym kontekście, zestawione przez artystę i połączone jakąś wspólną myślą, one przestają być wyłącznie tłem, takim czysto użytkowym przedmiotem, a pozwalają na przykład powiedzieć coś więcej o swojej epoce. Stają się trochę dokumentem epoki czy dokumentem jakiegoś zjawiska. Podobnie do Długosza pracował na przykład Jerzy Lewczyński. I Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać to jest kolekcja pocztówek wydawanych głównie przez ówczesnego monopolistę państwowego, czyli Krajową Agencję Wydawniczą. I przedstawiają one różne obiekty wypoczynkowe czy widoczki miast z lat 70., czyli z czasów II Polski, to jest epoka gierkowska, czasy propagandy sukcesu, czasy faktycznego dobrobytu w porównaniu z poprzednią i kolejną epoką, wspominane często z nostalgią przez wielu Polaków, którzy wówczas żyli. Wtedy też zaczęły się rozwijać takie konsumpcyjne ambicje, pojawiły się w sprzedaży Coca-Cola i Pepsi-Cola, otwarto Peweksy, więc jest to wspominane jako taki PRL idealny, tak jak miało być. I tutaj zaczyna się najciekawszy element tej historii, dlatego że zdjęcia Krajowej Agencji Wydawniczej wykonane w latach 70. one pozostawały w użytku właściwie aż do lat 90. Mnie było bardzo trudno, kiedy pracowałam nad duchologią polską, znaleźć pocztówki bieżące, czyli z czasów transformacji, czy nawet lat 80., dlatego że Krajowa Agencja Wydawnicza posługiwała się starszymi zdjęciami. I to wpływa na to, jak myśleliśmy właściwie o całej epoce, że to są zdjęcia, które kontrastują z PRL-em znanym na przykład z filmów Barei czy z kina Moralnego Niepokoju. Tutaj jest żywy kolor, jest świetny design wnętrz, są świetnie ubrani ludzie, jak z reportażu Szpan Grzegorza Nawrockiego. I myślę, że dla mnie to zdjęcie jest trochę dokumentem tego, jak tworzy się nostalgię. Mamy taki kadr idealnego świata, trochę bardziej takiego, jak miał być, niż takiego, jak był w rzeczywistości, ale w naszej pamięci on zakodowuje się jako coś, co w rzeczywistości było. I myślę, że jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o latach 70., to najlepiej jest te pocztówki zgromadzone i zestawione razem przez Mikołaja Długosza, oglądać na przykład razem z notatnikami fotograficznymi Władysława Hasiora.